Chciałbym złożyć kilka informacji, przedstawić kilka informacji, złożyć kilka wyjaśnień dotyczących wydarzeń ostatnich godzin, w sprawie których krąży bardzo wiele nieprawdziwych informacji. W przestrzeni publicznej obywatelom należą się informacje u źródła i rzetelne. Otóż jeśli chodzi o funkcjonowanie mediów publicznych, 19 grudnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Uchwała ta, m.in. powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku, wskazuje na konieczność podjęcia niezwłocznych działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale, to jest przywróceniu praworządności i zapewnieniu dostępu do informacji obywatelom poprzez zapewnienie należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym, to jest do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych. W związku z tą uchwałą przystępujemy do prac nad nowym ładem, jeśli chodzi o media publiczne. Pan premier Donald Tusk podjął w tej sprawie już rozmowy z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Te prace powinny mieć bardzo szeroki charakter, odbywać się w atmosferze dialogu społecznego, uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych stron, w tym środowisk twórczych i stowarzyszeń obywatelskich. Jednakże zanim ustawa powstanie, konieczne jest zabezpieczenie funkcjonowania należytego mediów publicznych. W związku z tym minister kultury i dziedzictwa narodowego 19 grudnia ogłosił walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek mediów publicznych i w czasie tego zgromadzenia podjęte zostały uchwały dotyczące odwołania rad nadzorczych spółek mediów publicznych. Tego samego dnia Rada Nadzorcza TVP powołała prezesa zarządu TVP, pana Tomasza Syguta. Następnego dnia, to jest 20 grudnia o godzinie 8:30, przewodniczący Rady Nadzorczej i prezes zarządu TVP przyszli do TVP i spotkali się z odwoływanym prezesem Przemysławem Herbutem. Prezes ustępujący przyjął do wiadomości decyzję Rady Nadzorczej. Nowe władze przejęły zarządzanie spółką. Ustępujący prezes zaproponował spotkanie z pracownikami TVP wraz z nowymi władzami TVP. Do spotkania jednak nie doszło, bowiem o godzinie 11 do budynku wtargnęła grupa agresywnie zachowujących się osób. Wśród nich byli posłowie PiS. Na spotkanie z posłami PiS z pomieszczeń zarządu wyszedł ustępujący prezes TVP i prezes nowej Rady Nadzorczej. Niestety próba rozmowy zakończyła się obelgami i agresywnym zachowaniem posłów PiS i osób im towarzyszących. Doszło także do próby zablokowania gabinetu prezesa TVP i uniemożliwienia mu wykonywania obowiązków służbowych. W związku z tym prezes TVP zawiadomił policję. Policja pojawiła się w budynku TVP przy ulicy Woronicza, przywracając spokój i zabezpieczając infrastrukturę krytyczną znajdującą się przy ulicy Woronicza. Prezes TVP w związku z tymi agresywnymi zachowaniami posłów PiS i osób postronnych, które wtargnęły do gmachu TVP, złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez ograniczenie możliwości poruszania się, wykonywania obowiązków służbowych i poprzez dezorganizację pracy pracowników TVP. Postępowanie jest w tej sprawie prowadzone przez policję. Policja stopniowo przywróciła porządek w budynku TVP na Woronicza, starając się odizolować agresywnie i napastliwie zachowujące się osoby, zwłaszcza wobec pracowników TVP i te osoby, które utrudniały wykonywanie obowiązków dziennikarskich. Władze TVP starają się teraz przywrócić pełną funkcjonalność działania w budynku na Woronicza i również na Placu Powstańców. Chciałbym zaapelować do wszystkich osób zaangażowanych w tę sytuację o zachowanie spokoju. Szczególnie apeluję do posłów klubu PiS, którzy wykazali bardzo dużo emocji w tej sytuacji, o zaprzestanie agresywnych zachowań i zaprzestanie blokowania pracy mediów publicznych. Obywatele czekają
na rzetelną informację, czekają na prawdziwe media publiczne. Wiem, że pracownicy TVP starają się dołożyć wszelkich starań, żeby niezwłocznie wszystkie programy TVP mogły funkcjonować i docierać do wszystkich zainteresowanych. Jeden z posłów PiS-u zapytał, dlaczego nie było Teleekspresu. Odpowiedź jest bardzo prosta. Posłowie PiS niestety uniemożliwili funkcjonowanie telewizji i zablokowali możliwość nadawania normalnych programów informacyjnych. Oczywiście ta sytuacja jest sytuacją bez precedensu. Stoimy na stanowisku, że wszystkie zachowania w budynku TVP powinny zostać wyjaśnione przez policję, prokuraturę, a następnie być przedmiotem oceny sądu. Nie ulega wątpliwości, że ten zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dotyczący zachowań osób postronnych i posłów w budynku na Woronicza będzie podstawą do podjęcia dalszych działań. Jestem do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o pytania. Bardzo proszę, tu jest mikrofon. Jeśli ktoś ma pytania, to proszę ten mikrofon. Dzień dobry, kłaniam się, Dawid Styś, Telewizja Polsat News. Szanowny Panie, mam pytanie pierwsze o pakt migracyjny. Słyszeliśmy, że jest w tej sprawie porozumienie. Chciałbym zapytać, jakie jest polskie stanowisko i jaka jest pozycja Polski w tymże pakcie. Czy to stanowisko, że my jesteśmy wyłączeni, zostało podtrzymane jako ten kraj, który przyjął uchodźców z terenu Ukrainy? Czy to jest zapisane, gdyby konflikt został zakończony, czy nadal w tym uczestniczymy? No, jakie są szczegóły, o których możemy powiedzieć? Dziękuję. Otóż znacie Państwo stanowisko pana premiera Tuska i rządu, który stoi na stanowisku, że polskie granice muszą być odpowiednio zabezpieczone, że w tym zakresie oczekujemy na solidarność całej Unii w związku z masowym przekraczaniem granicy polskiej na wschodzie przez osoby, które naruszały przy tym prawo. Obciążanie Polski w tej sytuacji dodatkowymi zobowiązaniami jest niecelowe. Myślę, że władze Unii Europejskiej zabiegające o to, żeby granica Unii była szczelna, wspierają bardzo wyraźnie Polskę w tych staraniach. Co do ostatecznego kształtu uzgodnień, to oczywiście będzie jeszcze decyzja przed nami, natomiast fakt, że udaje się osiągnąć porozumienie i podzielić obowiązki w tym zakresie, tak żeby kraje, których granice stanowią zewnętrzną granicę Unii, były odpowiednio zabezpieczone i wsparte przez działania całej Unii, myślę, że te decyzje, te konkluzje zmierzają właśnie w tym kierunku, o którym chodziło Polsce. Ale są jakieś konkretne zapisy zapewniające Polsce taką, a nie inną sytuację? To znaczy, że ze względu na to, iż przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, będziemy wyłączeni z tego paktu? Takie zapisy były wcześniej obecne w konkluzjach. Oczywiście, kiedy będą już ostatecznie zawierane porozumienia, kiedy będą miały postać końcowych dokumentów, wtedy również będziemy oczekiwać uwzględnienia sytuacji Polski, ale myślę, że nie ma tutaj jakiejś szczególnej kontrowersji. Znaczy wszyscy wiedzą, co dzieje się na granicy polskiej, podobnie jak na granicy litewskiej, łotewskiej czy estońskiej, więc możemy tutaj liczyć na solidarność Unii. Dziękuję. Radio Z. Dzień dobry, Anna Józefowicz, Radio Z. Ja chciałabym dopytać o to, co pan wspomniał o tym na początku, o konsultacjach premiera Tuska z prezydentem Dudą na temat kształtu, jak rozumiem, mediów publicznych w przyszłości. Czy prezydent Duda ma tutaj szansę jakieś swoje pomysły też zawrzeć w tych projektach? Czy to jest jakiś konsensus, czy będzie raczej znowu jakiś rodzaj starcia? No, rząd zamierza prowadzić pracę nad nowym ładem mediów publicznych w sposób otwarty, transparentny, przy otwartej kurtynie. Oczywiście głos pana prezydenta będzie miał w tej sprawie również swoje znaczenie, ale liczymy tutaj bardzo na uczestnictwo w tych pracach również przedstawicieli środowiska dziennikarskiego, na przedstawicieli świata nauki, tych, którzy zajmują się kwestiami wolności mediów. Wiemy, że prace na ten temat toczyły się przez ostatnie 8 lat, wprawdzie nie w Sejmie, ale że wiele środowisk pracowało nad tym, jak wzmocnić pozycję mediów publicznych po to, żeby rzeczywiście mogły być tym oknem na świat dla opinii publicznej w Polsce, a nie ekspozyturą rządzącej partii. Myślę, że czas już, wszyscy mają świadomość, skończyć z tym skrótem TVPiS i sprawić, żeby rzeczywiście TVP to było TVP, żeby była to telewizja polska. Prace nad tym właściwym ładem dotyczącym mediów publicznych nie będą zaskakiwały na pewno ani prezydenta, ani uczestników debaty publicznej. Z całą pewnością będziemy je prowadzić w odpowiedni sposób, tak żeby pełne konsultacje społeczne były możliwe.
Bardzo proszę. Jeszcze chciałabym dopytać właśnie o jakby ilość zawiadomień na policję i do prokuratury po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce między innymi w TVP czy w PAP-ie. Ile jest takich spraw? Czy mają już Państwo taką wiedzę? Bo policja Tak. mówi o tym, że zabezpieczała, że jak wpłyną zawiadomienia, to się będzie zajmowała. Natomiast nie wiem, ile jest takich zawiadomień rzeczywiście. No ja wiem, że zawiadomienie złożył prezes telewizji publicznej w sprawie tych incydentów, zajść agresywnych, które miały miejsce w budynku na Woronicza. W tej sprawie toczy się postępowanie w kierunku artykułu 189 paragraf 1 Kodeksu Karnego, artykułu 191 paragraf 1 Kodeksu Karnego, artykułu 193 paragraf 1 oraz artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Więc mam nadzieję, że policja sprawnie, szybko zakończy to postępowanie i będą w tej sprawie konkluzje. Wiemy też, że przed budynkiem w godzinach wieczornych miał miejsce incydent, w którym uczestnicy, ta grupka protestujących przed budynkiem sprawiła, że właściwie jeden z tych uczestników tego protestu zaatakował dziennikarza, jednego z mediów, że doszło do wytrącenia sprzętu dziennikarskiego, do uszkadzenia tego sprzętu. Takie zgłoszenie również przyjęła policja. Myślę, że tu szczegółowe informacje też najlepiej uzyskać w komendzie Tak. stołecznej policji. Będzie Oczywiście w tej wszelkie sprawie. szczegółowe informacje w tej sprawie będą w policji. Jeśli prokuratura podejmie działania w tej sprawie, również prokuratura będzie ich na pewno informowała. W każdym razie chcę zapewnić, że nowe władze telewizji robią wszystko, żeby w budynku TVP i we wszystkich obiektach mediów publicznych panował spokój, tak żeby dziennikarze mogli normalnie pracować, żeby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność mediów publicznych.